Okej. Rozumiem, że to jest na żywo. Poczekaj chwileczkę. O, jeszcze niech to się odpali. Będę miał już w takim razie link. O, teraz Cię zacząłem słyszeć. I to bardzo ładnie Cię słyszę. Powiedz coś. Nie, sorry, to sam się usłyszałem na YouTubie teraz. To sorki. Kopiuj. To zrobimy w takim razie. Tu będzie link na YouTube'a. Na czacie Ci dam go. O. Ciach. Ale cały czas Ciebie nie słychać. Tego będę chciał Ci jeszcze raz udostępnić to, co Ci chcę pokazać, ale nie wiem, czy mi się uda. A to jest. To schowam na razie. O. Udostępnij ekran. O, teraz czekaj, bo Cię zacząłem słyszeć. Ja wyłączyłem ten mikrofon. Okej, dobra. No, ale patrzę, że Ci nie mogę tego pokazać, co bym chciał Ci pokazać. No dobra. Tak. Czyli poszukaj, ja już tutaj wszystko popodłączałem, teraz robię jeszcze ogłoszenie na Facebooku i już będzie gotowe. To sprawdzimy jeszcze, daj mi znać, jak będziesz miał ten mikrofon gotowy. BS.
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Powiem ci, że teraz jak ze sceny zabrzmiałeś. Tak, no to fajnie. Sitko by się przydało, Dobrze. żebyś nie robił tego, ale tak. pięknie cię słychać po prostu jak normalnie. Dobrze. Idealnie. Dobra. Jeszcze zrobimy tutaj statyw. Dobrze. Hare Krishna, Hare Krishna. To w takim razie ja jestem gotów, tak? Jeszcze mamy 7 minut. Okej, ja szybciutko przekręcę do Maharadża. Zobaczę, czy on już jest gotów. Hare Krishna Maharaj. Someone's calling for some reason. Sorry, I just want to be sure that I'm ready. Thank you, Maharaj, for your comment. We have still 4 minutes. Yes, we have 4 minutes. Use it wisely. Yeah. How many devotees attended your class? 1. But I have, how to say, some troubles with connection, and it's like sometimes 2, sometimes 1. First one, Madai Jivana have 8 people, and Jagat Shiva have 3. Okay, I have at least 1. Yeah. Starting with 1. There's another festival going on, isn't there, at this time? Isn't the farm having a festival? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Yes. We have Kirtan Retreat and Panihati Festival tomorrow on a farm. And today? They starting 2 days at Friday. That they start at Friday. Today is 2nd day, and tomorrow will be Panihati Festival too. With Trivikram Maharaj, and he give some initiation for 2 devotees from Poznań. And then he go to Poznań, to Gdańsk,
I think. And next to the next places, I'm not sure where. Okay, I think we have 3 minutes. Then my proposal is I just inform devotees that will be your lecture, and then Jagat Shiva will translate you. You can try how it's working now. So I just say a sentence and the Jagat Shiva group translates it. Yes. Okay. Powiedz coś Jagat Shiva oprócz yes. Okay. Can you hear me, Maharaj, properly? Yes. Okay. You can hear me. Yes, I can. Maharaj, would you like to say all the text, read all the text in English, or should I read in Polish? Or how do we do? English. One more time, please. I'll read it in English and then you can translate. Okay. Also the purport in English. I'm not going to read the whole purport. Okay. Time. But we'll go over sometimes part of the purport. I see. You can probably follow along. Mhm. So I guess we can begin now. Yes, Maharaj. We can start. I just put on. Okay. Witamy wszystkich na kolejnym naszym Kryszna Katha. Dzisiejszym naszym mówcą, gościem jest Prahladananda Maharaj, który zdecydował się mówić nam o nektarze instrukcji, o 5. i 6. wersecie. Do tej pory wysłuchaliście już 4 wersetów. Maharaj jest naszym GBC, naszym przewodnikiem duchowym, uczniem Prabhupada o niezwykłej umiejętności rozpoznawania cech Wajsznawów i opiece nad nimi. Jest też ministrem saniasy i długoletnim ministrem zdrowia w Iskonie. Także zapraszamy Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. On my basis. Let's begin by chanting the Srila Prabhupada's pranam mantra. Namo Krishna. Shivaya Krishna Prasad Vedanta Swami Tena. Namaste Saraswati Parvani Vacharane. Nirvishesha Shivadi Adyade. Srila Prabhupada translated the Nectar of Instruction. One devotee mentioned it to him. That was a very important book, and then Prabhupada decided to translate it. And Prabhupada usłyszał od jednego z wielbicieli, że jest to właśnie taki tekst Nektar Instrukcji i że jest on bardzo ważny. I Śrila Prabhupada zdecydował go przetłumaczyć. and we've already, other devotees have gone through different texts up to the verse number 4. Inni wielbiciele omawiali teksty do tekstu 4. Now I'm going to begin from text number 5. Ja zacznę od tekstu 5. Which I'll read in Sanskrit. Krishneti yasa giritam manasadriyeta dikshasti chat pranitivis chavajandam isham shushu shaya chavajanam ananyananya indaki sunridaya ipsita sangalabhya
One should mentally honor the devotee who chants the holy name. One should offer humble obeisances to devotees who have undergone spiritual initiation, engage in worshiping the deity. One should faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is devoid of the propensity to criticize others. Tłumaczenie. Należy szanować w swoim umyśle bhaktę, który intonuje święte imiona Kryszny i okazywać szacunek temu, który przyjął inicjację duchową diksha i jest zaangażowany w wielbienie bóstwa. Należy poszukiwać towarzystwa czystych bhaktów i wiernie służyć temu, który jest zaawansowany i niezachwiany w swojej służbie oddania i którego serce jest całkowicie wolne od skłonności do krytykowania innych. At the end of the purport, Prabhupada's purport here, he explains why this verse is important. Na końcu tego znaczenia do tego wersetu Śrila Prabhupada wyjaśnia, dlaczego ten werset jest ważny. As he says that Srila Rupa Goswami has advised us to be intelligent enough to distinguish between the Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, and the Uttama Adhikari. W wersecie tym Śrila Rupa Goswami mówi, że bhakta powinien być na tyle inteligentny, aby widzieć różnicę pomiędzy Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari i Uttama Adhikari. So our first business is to be able to discern what level of devotional achievement other devotees are on. Tak więc powinniśmy zrozumieć, na jakim etapie rozwoju służby oddania i osiągnięć duchowych są inni wielbiciele, So we can serve them appropriately. tak żebyśmy mogli im służyć odpowiednio. And one should also know what level of devotional attainment one has achieved. Również powinniśmy wiedzieć, jaki poziom osiągnęliśmy sami, In order to serve other devotees appropriately also. po to, żeby również służyć innym wielbicielom właściwie. And so Prabhupada, in the purport, he describes what the different stages of Uttama, Kanishta, Madhyama, and Uttama Adhikari, their characteristics. Dlatego Prabhupada omawia charakterystyki tych etapów Madhyama, Kanishta, Madhyama i Uttama. I'm beginning with the Kanishta Adhikari. So what I've done is I've gone through the purport and I've more or less put together Prabhupada's statements on the different qualities and characteristics of the Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, and Uttama Adhikari. Więc ja po prostu wybrałem z znaczenia Śrila Prabhupada różne charakterystyki Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari i Uttama Adhikari. Now, Srila Rupa Goswami has told us in the previous verse that there are 6 loving exchanges. Rupa Goswami powiedział nam w poprzednim wersecie, że istnieje 6 wymian miłości. Devotional service means bhakti, Służba oddania oznacza bhakti, or loving exchanges. czy też miłosne wymiany. Our first business is to serve Krishna. Najważniejszym naszym interesem jest służenie Krysznie. Our first business. To jest naszym pierwszym interesem. And to serve Krishna means also to serve his devotees. Służenie Krysznie również oznacza służenie jego wielbicielom. We find out how to serve Krishna through Guru, Sadhu, and Shastra. Dowiadujemy się, jak służyć Krysznie od Guru, Sadhu i Siastra. So our opportunities to engage in loving exchanges begin with the association of devotees. Te możliwości od służenia wielbicielom zaczynają się od towarzystwa wielbicieli. Therefore, one should know how to offer gifts in charity, how to receive charitable gifts. Dlatego powinniśmy wiedzieć, jak ofiarować jałmużnę wielbicielom, jak przyjmować dary w jałmużnie od wielbicieli. How to offer, to reveal one's mind in confidence and inquire confidentially. Jak wyjawiać swój umysł w zaufaniu i przyjmować w zaufaniu wypowiedzi innych wielbicieli. Offer prasad and accept prasad.
ofiarowywać im prasadam i przyjmować prasadam od nich appropriately. właściwie. Therefore, Prabhupada explains what a Kanisadikar is. Dlatego Prabhupada wyjaśnia, kim jest Kanistadikari. And the words that Prabhupada chose are quite specific. Te słowa, które wybrał Śrīla Prabhupada, są bardzo szczegółowe. For instance, Prabhupada says that a neophyte was received Harinam from the spiritual master and trying to chant the holy name of Krishna. This is the beginning of Kanisadikar. To jest Kanistadikari. Prabhupada mówi, że on otrzymuje inicjację od mistrza duchowego i zaczyna próbować intonować święte imiona. It is not so easy to chant Hare Krishna. Nie jest to takie łatwe intonowanie Hare Kryszna. That if one can actually chant the holy names, then one will actually realize Krishna. Jeżeli ktoś będzie intonował rzeczywiście święte imiona, to zrealizuje Krysznę. There is a quality to the chanting. To jest potrzebne do tego, żeby to było intonowanie z jakością. And it requires a certain type of consciousness to be able to actually chant defenselessly the holy name. I również wymaga pewnego rodzaju świadomości, by być w stanie bez obraz intonować święte imię. Lord Chaitanya Mahaprabhu has shown us how to chant the holy name with strong feelings of separation from Krishna. Pan Chaitanya Mahaprabhu ukazał nam, w jaki sposób intonować święte imiona z mocnym poczuciem separacji od Kryszny. In other words, as Krishna says in Bhagavad Gita, Mayeva mana adatsva, mayi buddhim niveshaya, nivashisha shimam eva, adorvam nisamshaya. Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead. Mayeva mana adatsva, mayi buddhim niveshaya, nivashisha shimam eva, adorvam nisamshaya. Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead. Po prostu skup uwagę na mnie, najwyższej osobie Boga, And engage all your intelligence in me. i zaangażuj całą inteligencję we mnie. Thus you'll live with me always without a doubt. I wtedy będziesz żył ze mną bez wątpienia. Zawsze. So one who's able to see Krishna everywhere Ktoś, kto jest zdolny do widzenia Kryszny wszędzie and to be constantly absorbed in thoughts and separation from Krishna, jest zaangażowany w miłosne myślenie w separacji, w rozłące z Kryszną, such a devotee can actually chant the holy name offenselessly. taki wielbiciel może rzeczywiście intonować święte imię bez obraz. But there's a process to come to that platform. Ale do tego, żeby dojść do tej platformy, istnieje proces. Atachitam samadatum nasakshna simayistiram abhyasena yogena tatomam icchantum dhananjaya. So Krishna tells Arjuna, if he cannot chant, he cannot think of me in that feeling of deep separation. Więc to jest kwestia tego, że nie można intonować, jeśli nie czuje się mocnej rozłąki. Then follow the process of sadhana bhakti. Jeżeli ktoś tak nie może intonować, wtedy musi podążać za procesem sadhana bhakti. And in this way, try to develop the desire to obtain me. W taki sposób próbuj rozwinąć pragnienie, aby mnie osiągnąć. Because our desire to obtain Krishna that helps us advance in pure devotional service. To pragnienie osiągnięcia Kryszny pomaga w awansowaniu świadomości Kryszny. And that process is utilizing our mind and our intelligence in Krishna service. I ten proces polega na zaangażowaniu i używaniu umysłu i inteligencji w służeniu Krysznie. And there are 9 different kinds of devotional service, Jest 9 rodzajów służby oddania, beginning with hearing, shravanam, kirtanam, Vishnu smaranam. począwszy od słuchania. So for the neophyte, he receives the Harinam initiation from the spiritual master. Neofita otrzymuje inicjację Harinama od mistrza duchowego And he tries to chant the holy name. i próbuje intonować święte imię. And in the 12th canto, the 11th canto of Srimad Bhagavatam, such a Kanista Vaishnava is described. W 11 kanto Śrīmad Bhagavatam opisany jest taki Vaishnava Kanishta. Acharyam eva harye, pujam yakshariye hete, tad bhakteshu chanyeshu,
sabhakta prakrita smritaha. Person who is very faithfully engaged in worship of the deity in the temple. Osoba, która jest bardzo wiernie zaangażowana w wielbienie bóstwa w świątyni, but does not know how to behave towards devotees ale nie wie, w jaki sposób podnosić się do wielbicieli, or people in general, czy ludzi w ogólności, it's called a prakrita bhakta jest nazywany prakrita bhakta, or kanista adhikari. czy też kanishta adhikari. In the spiritual world, there are only loving relationships. W świecie duchowym są tylko wymiany miłosne, And the material world means there are no loving relationships. a świat materialny oznacza, że nie ma tu miłosnych wymian. There are only relationships based upon kama, krodha, and lobha, lust, Yeah. and greed. Te relacje oparte są jedynie na pożądaniu, chciwości i Therefore, one has gniewie. I gniewie. yeah. So there are some devotees who chant the holy name, Są wielbiciele, którzy intonują święte imiona, but if their consciousness is not pure, ale jeżeli ich świadomość nie jest czysta, they are in the category of kanista adhikari. to podpadają pod kategorię kanishta adhikari. So Prabhupada said from his personal experience or practical experience that there are different types of Vaishnavas. Prabhupada mówi, że z jego doświadczenia osobistego widzi, że są różne kategorie Vaishnavów. For instance, the lowest class of kanista Vaishnavas are those who are called the prakrita sahajiyas. Najniższą klasą takich kanishta adhikari są prakrita sahajiya. They generally chant the Hare Krishna Mahamantra, Oni ogólnie intonują Mahamantrę Hare Krishna, but yet they're attached to women, money, and intoxication. ale są przywiązani do kobiet, alkoholu i toksykacji, i pieniędzy, Women, money, and intoxication. pieniędzy i toksykacji. Fianza. Yes. Although such persons may chant the holy name of the Lord, Chociaż takie osoby mogą intonować święte imię Pana, they're not yet properly purified. nie są jeszcze w pełni oczyszczone. So such people should be respected within their one's mind, Takie osoby powinny być szanowane w umyśle, but their association should be avoided. ale powinno się unikać ich towarzystwa. In other words, the minimum consciousness one should have towards anyone who's chanting Hare Krishna is at least respect within the mind. Także minimalnym wymaganiem, jeśli chodzi o traktowanie osoby, która intonuje Hare Krishna, jest szacunek w umyśle. After all, everyone is eternal servant of Krishna. Tak czy inaczej, każdy jest wiecznym sługą Kryszny. Those who are in spiritual consciousness, they're under the spiritual energy. Ci, którzy są w świadomości duchowej, są pod wpływem duchowej energii. But those who are in the material energy are carried away by the modes of nature. Ci, którzy są pod wpływem energii materialnej, są unoszeni falami energii materialnej. Still, if one tries to chant Hare Krishna, then to one extent or another, one comes under the influence of the internal energy of Krishna. Jeżeli ktoś intonuje Hare Krishna, to w ten sposób czy w inny wchodzi pod wpływ wewnętrznej energii Kryszny. Because the Prakrita Sahajiyas, because of their offenses, their association with Krishna is very weak. Ale z powodu obraz takich prakrita sahajiyów, ich towarzystwo Kryszny jest bardzo słabe. But Z Kryszną still, jest bardzo słabe. in the course of time, Krishna will help rectify their bad behavior and purify them. Ale pomimo tego z biegiem czasu Kryszna pomoże naprawić ich złe zachowanie i działania. On the other hand, sometimes devotees or aspiring devotees are innocent, but they're carried away by bad association. Czasami ofici są unoszeni przez złe towarzystwo. So Prabhupada advises that they should be shown favor if they're eager to receive proper instructions from pure devotees. Prabhupada powiedział, że oni powinni otrzymywać powinni być zdolni
powinno się im dawać właściwe instrukcje. Still, to be actually a bona fide neophyte requires some qualification. To, żeby być bona fide neofitą, potrzebne są również pewne kwalifikacje. That Prabhupada said that when he sees that when one sees that one is actually interested in Krishna consciousness, Prabhupada mówi, że jeżeli widać, że ktoś jest rzeczywiście zainteresowany świadomością Kryszny and wants to be initiated, i chce być inicjowany, then he accepts them as a disciple for the chanting of the holy name of the Lord. to przyjmuje się go jako ucznia, żeby intonował święte imiona Pana. Prabhupada gives the example that he had experienced that, especially in Europe and America. Prabhupada mówi, że ma doświadczenie, że szczególnie w Ameryce czy w Europie Many students come from rich and respectable families, wielu uczniów pochodzi z uszanowanych i bogatych rodzin, but they lose interest in material enjoyment and become eager to enter into spiritual life. i oni tracą zainteresowanie materialną przyjemnością i są chętni do podjęcia życia duchowego. Many of them, although they come from wealthy families, Pomimo tego, że wielu z nich pochodzi z bogatych rodzin, and they accept living conditions that are not very comfortable. to przyjmują warunki życiowe, które nie są zbyt wygodne. And Prabhupada said they're willing to live in any condition as long as they can live in the temple and associate with the devotees. Ale Prabhupada mówi, że są gotowi żyć w każdych warunkach, jak długo będą mogli mieszkać w świątyni i mieć towarzystwo wielbicieli. Therefore, when one becomes so disinterested in material life, then he becomes a good candidate for initiation. Kiedy ktoś taki jest niezainteresowany więcej życiem materialnym, jest dobrym kandydatem do inicjacji. That is, it says in the Bhagavatam, the 6th canto. Jest to powiedziane w 6. kanto Bhagavatam. Tapasya brahmacharyena samena cha damena cha, that when a person is serious about accepting diksha, he must be prepared to practice austerity. Jeżeli ktoś jest poważny, żeby przyjąć diksha, powinien być gotów do wyrzeczeń, Celibacy, celibatu, and control of the mind and body. kontrolowania umysłu i ciała. Everyone begins as a neophyte devotee, Każdy zaczyna jako wielbiciel neofita and by the learning how to chant purely the holy name, one gradually advances. i kiedy uczy się, jak właściwie intonować święte imię, stopniowo robi postęp. One cannot advance unless he's prepared to perform austerity, Ale nie można wykonywać postępu duchowego, jeżeli ktoś nie przestrzega, nie podąża za wyrzeczeniami, celibacy, celibatem and control of the body, mind and body. i kontrolowaniem umysłu i ciała. Then he can be eligible to receive divya jnana. Ktoś taki jest zdolny wtedy otrzymać divya jnana. That is knowledge about Krishna, the Supreme. To jest wiedza o Krysznie najwyższej. Tad vignanartam sagurum eva vigachet, that when one is interested in transcendental subject matter of the absolute truth, he should be initiated. Kiedy ktoś jest zainteresowany tematami transcendentalnymi o prawdzie absolutnej, powinien zostać inicjowany. But initiation is not a show. Ale inicjacja nie jest pokazem, It's not meant for a show. nie jest przeznaczona do takiego showu. That one should not accept a spiritual master without following his instructions. Nie powinno się przyjmować mistrza duchowego bez przestrzegania jego zasad. That one has to be jignasya, very inquisitive, to learn from the spiritual master. I powinno się być również dżigyasą, czyli bardzo dociekliwym, żeby uczyć się od mistrza duchowego. And such inquiry should be strictly about the transcendental subject matter. I takie dociekanie powinno dotyczyć ściśle tematów duchowych. Generally, Prabhupada said people are interested in inquiring about mundane subject matters. Prabhupada pisze, że ludzie zwykle dociekają odnośnie tematów materialnych. But one who has lost interest in such mundane subject matters and is simply interested in transcendental subject matters, he's quite fit for being initiated. Ale ktoś, kto stracił zainteresowanie materialnymi tematami, jest gotów słuchać o duchowych,
jest całkiem odpowiedni do inicjacji. Still, Chaitanya Mahaprabhu has told us in the Chaitanya Charitamrita, Również Pan Chaitanya powiedział nam w Chaitanya Charitamrycie: Prabhu kahe yaha mukhe shuni ekabar Krishna nama se puja shrestha sabakar. If one hears a person say even once the word Krishna, that person should be accepted as the best man out of the common group. Jeżeli ktoś raz powiedział imię Kryszna, to powinien być przyjęty za najlepszą z jakiejś określonej grupy. So to summarize, that the Kanistha-adhikari is a beginner of devotional in the process of devotional service. Kanishta Adhikari jest początkującą osobą w procesie służby oddania. Somehow or another, he's developed some faith in worshiping the deity. W jaki sposób ktoś rozwinął wiarę, wielbienia bóstwa He's trying to chant the holy name, i próbuje intonować święte imiona. which means purely or offenselessly, That means purely or without offense. albo czysto, albo bez obraz, But he's not expert in loving exchanges with the devotees. ale nie jest ekspertem w miłosnych wymianach między baktami. And out of those neophyte devotees of Kanistha-adhikari, some of them are, well, out of the neophyte devotees, some of them maybe on the lower stages, the Prakriti Sahajis, I niektórzy z tych Kanishta Adhikari mogą być na niższych etapach Prakrita Sahajiya, because they don't practice celibacy or austerity or control the mind and senses. ponieważ nie praktykują celibatu, czy wyrzeczeń, czy nie kontrolują umysłu i zmysłów. They're not actually fit for initiation. Takie osoby nie są stosowne do inicjacji. Their practice will not help them advance towards pure devotional service. Ich praktyka nie pozwoli im do awansowania do czystej służby oddania. But still, by some good association, they might give up their bad habits. Ale pomimo tego, dzięki jakiemuś dobremu towarzystwu mogą porzucić złe nawyki. In any case, anyone who's chanting Hare Krishna should at least be respected within the mind. Tak więc oczekuje się, że jeśli ktokolwiek intonuje Hare Krishna, powinien być przynajmniej szanowany w umyśle. Although those who are not interested in austerity and celibacy and sense and mind control should not be associated with very intimately. Chociaż z tymi, którzy nie są zainteresowani wyrzeczeniami czy kontrolowaniem umysłu, zmysłów i celibatem, nie powinno się przebywać poufnie. And Prabhupada explains in this verse about what a Madhyama Adhikari is. I również Prabhupada wyjaśnia tutaj w tym wersecie, kim jest Madhyama Adhikari. That a Madhyama Adhikari has received spiritual initiation from the spiritual master Madhyama Adhikari otrzymał inicjację od mistrza duchowego and has been fully engaged by him in the transcendent loving service to the Lord. i został w pełni zaangażowany przez niego w miłosną służbę oddania dla Pana. So the Madhyama Adhikari should be considered to be situated midway in devotional service. Madhyama Adhikari jest na środkowym etapie służby oddania. This is the level that even the neophyte devotee should try to work. I do tego etapu powinien próbować dojść nawet wielbiciel neofita. Generally, the Madhyama Adhikari is considered to be on the liberated platform. Zwykle Madhyama Adhikari uważa się za Madhyama Adhikari osobę, która jest na platformie wyzwolonej. He doesn't see things from material perspective. Taka osoba nie widzi rzeczy z perspektywy materialnej. As it explains in the 11th canto of the Bhagavatam, Tak jak wyjaśnione to jest w 11 kanto Bhagavatam, Ishvare Tadadineshu, Holishesu Dvitsatsu Cha, Prema Maitri Kripopeka, Yat Karoti Samadhimaha. The Madhyama Adhikari is a devotee who worships with the Supreme Personality of Godhead. Madhyama Adhikari jest tą osobą, która wielbi najwyższą osobę Boga as the highest object of love. jako najwyższy obiekt miłości.
makes friends with the Lord's devotees, przyjaźni się z wielbicielami Pana, is merciful to the ignorant, jest miłosierna wobec ignorantów and avoids those who are envious by nature. i unika tych, którzy są zazdrośni z natury. This consciousness is the way of actually cultivating devotional service properly. I ta mentalność jest właściwa dla prawidłowego wykonywania służby oddania. Madhyamaka is still considered a neophyte devotee. Madhyamadikari ciągle jest jednak uważany za wielbiciela neofitę, Even he may be liberated, chociaż może być wyzwolony. still he knows what the proper method of cultivating devotional service is, Ale pomimo tego wie, jaki jest właściwy sposób kultywowania służby oddania. and although he may be, by the process of properly cultivating devotional service, his consciousness is beyond material energy. I didn't get it. By properly cultivating devotional service, Przez prawidłowe wykonywanie służby oddania consciousness is not within the material world, jego świadomość nie znajduje się w świecie materialnym, but one has not yet entered into the spiritual realm of consciousness. ale nie wszedł jeszcze do duchowego obszaru świata duchowego. So generally one begins from the point of Shraddha Tak więc ogólnie to zaczyna się od momentu śradha and advances to sadhu sangha, association with devotees, i awansuje do sadhu sangha, czyli towarzystwa wielbicieli. and then advances to the platform of bhajana kriya, I później to się awansuje do etapu bhajana kriya. and then advances to the platform of anartha nivritti. I później do platformy anartha nivritti. These stages are all within the realm of kanista adhikari. I te obszary są ciągle w obszarze Kanishna Adhikari. Before one can steadily chant the holy name, A zanim ktoś może w pełni tak stale intonować święte imię, as a matter of fact, the way one goes from the platform of anishtata bhajana kriya to anartha nivritti to nishta is by offenselessly chanting the holy name, at least trying to give up the offenses. ktoś dochodzi do tego etapu niszta, z tego etapu anishtita bhajana kriya poprzez uwalnianie się od popełniania obraz. And of all the offenses, the inability to properly recognize the different levels of devotees. I obrazem może być to, że ktoś nie jest w stanie właściwie rozpoznać zaawansowania wielbicieli And appropriately engage in loving exchanges with them. i właściwie zaangażować się w miłosne wymiany między nimi. Sadhu ninda. Jest to sadhu ninda. This is the offense that usually keeps devotees within the realm of material energy. I to jest obraza, która zwykle utrzymuje wielbicieli w obszarze materialnej energii. Prabhupada will explain that in the next verse. Prabhupada to wyjaśni w następnym wersecie, That material world means enviousness, że świat materialny oznacza zazdrość. jealousy. And because of that jealousy or enviousness, one remains in material consciousness. I z powodu zazdrości ktoś pozostaje w materialnej świadomości. But the Madhyamadikari, he knows that his main business is to love Krishna. Madhyamadikari wie, że jego głównym interesem jest kochać Kryszna. And therefore he's interested in rendering service to Krishna. Dlatego jest zainteresowany wykonywaniem służby dla Kryszny. And in order to do that, he also has to make friends with the devotees. I po to, żeby to zrobić, również przyjaźnić się z wielbicielami. Be merciful to the innocent I jest łaskawy dla niewinnych. and avoid those who are envious by nature. I unika tych, którzy są zazdrośni z natury. So still one is considered even when one is working as a Madhyamadikari, one is still considered to be in the realm of neophyte devotee. Pomimo tego, że ktoś jest Madhyamadikari, jest uznawany ciągle za neofitę. The difference between the neophyte devotee on the Madhyamadikari platform and on the Kanista Adhikari platform. Ale jest różnica pomiędzy
tą neofitą na platformie Kanishta i Madhyama. is that the Kanishadakari platform is the platform which one doesn't know how to properly relate to the other devotees. Na platformie Kanishta ktoś nie wie, w jaki sposób właściwie odnosić się do innych wielbicieli, Or to the people in general. czy ludzi w ogólności. He doesn't have so much interest in helping others become Krishna conscious. Nie jest zbyt zainteresowany pomaganiem innych w rozwinięciu ich świadomości Kryszny. Nor does he appreciate the service rendered by other devotees so much. Ani też nie docenia służby, którą wykonują inni wielbiciele tak bardzo. But when the neophyte is working on the level of liberation, Ale kiedy ktoś jest neofitą, pracuje nad etapem wyzwolenia, when his main business is to serve Krishna in his mission to głównym jego interesem jest służenie Krysznie i jego misji and cooperate with the devotees, i współpraca z wielbicielami, to help the innocent tak żeby pomóc niewinnym and defeat atheistic propaganda, i pokonać ateistyczną propagandę. then he should be accepted as a Madhyama. Wtedy można taką osobę uznać za Madhyama Adhikari. Actually, obeisances should be offered to such a devotee. I takiemu wielbicielowi powinno ofiarowywać się pokłony. Not simply out of, habit, putting out your arms, dandavat, sahasrakoti dandavat. Nie tylko z powodu obowiązku, że składamy dandawaty. One should actually offer respects with some feeling, Powinno się raczej ofiarować takiej osobie szacunek z uczuciem, appreciating the service rendered by the Madhyama Adhikari devotee. doceniając służbę, którą wykonuje wielbiciel Madhyama Adhikari. So when one is actually initiated by the bona fide spiritual master, Kiedy ktoś jest rzeczywiście inicjowany przez mistrza duchowego, is actually seriously engaged in devotional service, jest szczerze zaangażowany w służbę oddania, poważnie, he should be accepted as a Madhyama Adhikari. powinien być przyjęty za Madhyama Adhikari. Now Chaitanya Mahaprabhu has also told us, Chaitanya Mahaprabhu również nam powiedział: Shastri yukta nahi jane drida shravan Madhyama Adhikari say Mahabhagavan. That a person whose conclusive knowledge of the Shastras is not very strong. Osoba, która nie posiada konkluzji siastr, nie jest ta konkluzja bardzo mocna, But has developed firm faith in chanting the Hare Krishna Maha Mantra, ale rozwinęła pełną wiarę w intonowanie Mahamantry Hare Krishna. and is also undeterred in the execution of his prescribed devotional service. Jest również niezachwiana w wykonywaniu swojej służby oddania. Should be considered a Madhyama Adhikari. Powinna być uznawana za Madhyama Adhikari. So the person who is acquainted with the Vedas, yes? What's that? At the beginning of the sentence I missed. Person whose conclusive knowledge of the Shastras is not very strong. Osoba, której ta konkluzja siastr nie jest zbyt mocna. In other words, there's a difference between knowledge, Jest różnica pomiędzy wiedzą. for instance, a devotee who's on the Madhyama Adhikari platform perhaps seems to be very learned in the Shastra. Osoba, która jest na platformie Madhyama, może wydawać się bardzo uczona, jeśli chodzi o siastry. He can quote so many verses. Może cytować tak wiele wersetów. He has realizations about what's said in the Shastra. I ma realizację co do tego, co jest powiedziane w siastrach. But still, he doesn't understand fully the conclusion of the Shastra. Ale pomimo tego w pełni nie rozumie konkluzji siastr. He hasn't realized the Shastra. Nie zrealizowała siastr. Because generally speaking, knowledge goes from simply book knowledge, Ponieważ wiedza zwykle przechodzi od wiedzy książkowej, theoretical knowledge, wiedzy teoretycznej, to perspective. do perspektywy. But one can actually see that knowledge within everyday life. Jeżeli ktoś rzeczywiście widzi tę wiedzę w codziennym życiu. As Krishna says in Bhagavad Gita,
yoga yukta vishuddha sarvabhutastam atmanam sarvabhutani chatmani ikshite yoga yuktatma sarvatra samadarshana. That the true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized soul, is that too much for you? The true Jeżeli yogi observes me in all beings and also sees every being. jogin obserwuje mnie w każdej żywej istocie i mnie, Indeed, the self-realized soul sees me, the same Supreme Lord, everywhere. i samozrealizowana osoba widzi mnie, Najwyższego Pana, we wszystkim. And for one who sees me everywhere I ta osoba, która widzi mnie wszędzie and sees everything in me, i widzi wszystko we mnie, I'm never lost to him, nie jestem nigdy stracony dla niej, nor is he ever lost to me. ani ta osoba nie jest stracona dla mnie. So the Madhyamadikari, he has knowledge, he may even have some perspective, Osoba Madhyama Adhikari może mieć wiedzę i pewnego rodzaju perspektywę, but he doesn't have complete conviction, ale nie ma pełnego przekonania. so that he only sees Krishna everywhere. I jedynie widzi Krysznę wszędzie. Że nie, she sees or she doesn't see. Doesn't see. A nie widzi Kryszny wszędzie jednak. Nor is he always completely expert in loving exchanges with the devotees. Ani nie jest pełnym, dokładnym takim ekspertem w miłosnych wymianach z bhaktami. Nor does he have a perfect devotional character. Ani też nie ma doskonałego charakteru w oddaniu. Still, the Madhyamadikari is developing those things. Ale pomimo tego Madhyama Adhikari rozwija te rzeczy. By the offenseless chanting of the holy name, by pure devotional service, he's making progress towards not only knowledge and perspective and skill, conviction. Poprzez czystą służbę oddania i czyste intonowanie robi postęp, tak żeby rozwinąć tę perspektywę i przekonanie. But he's also developing skill and character of a pure devotee. I również rozwija zdolności i charakter czystego wielbiciela. Now, an Uttamadikari, Uttama Adhikari. so the Uttamadikari, the highest devotee, is one who's very advanced in devotional service. Jest najwyższego rodzaju wielbicielem, który jest najbardziej zaawansowany w służbie oddania. Neophyte Adhikari, the Uttamadikari, the Uttamadikari, the highest devotee, is one who's very advanced in devotional service. Uttama Adhikari, najwyższy wielbiciel, jest bardzo zaawansowany w służbie oddania. An Uttamadikari is not interested in blaspheming others. I on nie jest zainteresowany znieważeniem innych. His heart is completely clean. Jego serce jest całkowicie czyste. And he has attained the realized state of unalloyed Krishna consciousness. I osiągnął taki niezanieczyszczony stan czystej świadomości Kryszny. And Prabhupada, in the purport, he gives a relatively simpler way of perceiving who's an Uttamadikari. I Prabhupada daje wyjaśnienie, w jaki sposób, w prosty sposób można zauważyć, kto jest Uttama Adhikari. He says that out of many Vaishnavas, one may be found to be very seriously engaged in devotional service. Mówi, że wśród wielu wielbicieli ktoś może być poważnie zaangażowany w służbę oddania. Because this word seriously is relative. Oczywiście to słowo poważnie jest bardzo relatywne. What does it mean seriously? Co to oznacza poważnie? And then Prabhupada says, and strictly following all the regular principles. Czyli ścisłe podążanie za zasadami regulującymi. That's also not always easy to perceive. To również nie jest łatwe często do zauważenia, But it's perceivable. ale jest to możliwe do zauważenia. Always chanting the prescribed number of rounds on japa beads. Zawsze intonuję przepisaną ilość rund na koralach And always thinking of how to expand the Krishna consciousness movement. i zawsze myśli, w jaki sposób rozprzestrzenić ruch świadomości Kryszny. So these are the things, qualities that we look for in devotees To są cechy, których szukamy wśród wielbicieli, in order to accept them as our guides. po to, żeby ich przyjąć jako naszych nauczycieli, as our examples so that we can advance. jako nasz przykład tego, w jaki sposób możemy się rozwijać i robić postęp.
So Anuttamamadikari, he realizes that there's no difference between Krishna and his name. Uttamadikari zauważa, że nie ma różnicy pomiędzy Kryszną i jego imieniem. So this is our goal. To jest naszym celem. Because he knows that he chants the Hare Krishna mantra offenselessly. Ponieważ on intonuje mantrę Hare Krishna bez obraz. So every devotional advancement begins with faith. Każdy rozwój w oddaniu zaczyna się od wiary. So the words of the Bhagavad Gita are authoritative instructions for faithful men. I słowa z Bhagavad Gity są właściwymi instrukcjami dla osób, które posiadają wiarę. So now Prabhupada is describing the process of advancement. Prabhupada opisuje proces rozwoju To accept the words in the Bhagavad Gita with faith. jako przyjęcie słów z Bhagavad Gity z wiarą, Without interpretation. bez interpretacji. That's called Shraddha. To się nazywa Śraddha. It's not that one accepts one portion of the Bhagavad Gita and Jeżeli, then jeżeli ktoś przyjmuje jakąś część Bhagavad Gity by one's whimsical interpretations. z jakimiś kapryśnymi interpretacjami, So Shraddha means to accept Bhagavad Gita in its totality. nie jest tak, bo Śraddha oznacza przyjęcie Bhagavad Gity w całości. Especially the last instruction, Sarva Dharma Prajaja, Mamekam Sharanam Braja. Szczególnie tą ostatnią instrukcję. Abandon all varieties of religion, just surrender unto me. Porzuć wszystkie rodzaje religii i podporządkuj się mnie. Well, one becomes completely faithful in regard to this instruction. Jeżeli ktoś staje się w pełni wierny tej instrukcji, A strong faith becomes the basis for advancing in spiritual life. ta mocna wiara staje się podstawą do jego rozwoju życia duchowego. Then one can chant Hare Krishna offenselessly. Wtedy ktoś może intonować Hare Krishna bez obrazu. And then gradually Krishna will reveal himself and one's spiritual identity. Stopniowo Kryszna objawi się i ukaże czyjąś naturę duchową. Then one can actually come to the platform of Uttamadikari. Wtedy ktoś może dojść do platformy Uttamadikari. And that's perceived by losing interest in everything but Krishna's service. I wtedy można to dostrzec poprzez to, że ktoś traci zupełnie zainteresowanie wszystkim innym oprócz służby oddania. Therefore, one will always think of Krishna, Wtedy ktoś zawsze myśli o Krysznie, always devise means to spread the holy name of Krishna. zawsze myśli, w jaki sposób rozprzestrzeniać święte imię Kryszny. And one understands that one's only business is to spread the Krishna consciousness movement. I rozumie, że jego jedynym interesem jest rozprzestrzenianie ruchu świadomości Kryszny. So such a person should be recognized as an Uttamadikari. Taka osoba powinna być uznana jako Uttamadikari. And his association should be immediately accepted. I towarzystwo takiej osoby powinno być natychmiast przyjmowane. 6 processes. Jest to 6 procesów. Dati, Pratigrinati, etc. The 6 loving exchanges. To jest te 6 miłosnych wymian. Indeed, the advanced Uttamadikari Vaishnava devotee should be accepted as a spiritual master. I taki Uttamadikari powinien być przyjęty jako mistrz duchowy. And everything one possesses should be offered to him. I wszystko, co ktoś posiada, powinno mu zostać ofiarowane. Because it's enjoined in the Shastra that one should deliver whatever he has to the spiritual master. Ponieważ poleca się w siastrach, żeby ofiarować wszystko, co się posiada mistrzowi duchowemu. The brahmachari in particular is supposed to beg alms from others. Szczególnie brahmacharini powinni zbierać datki od innych And offer them to the spiritual master. i ofiarowywać się mistrzowi duchowemu. However, one should not imitate the behavior of an advanced devotee or Mahabhagavat. Jednakże nie należy imitować zachowania zaawansowanego wielbiciela Mahabhagavata Without being self-realized. bez bycia samozrealizowanym. Because by such imitation one will eventually become degraded. Ponieważ przez takie imitowanie ktoś ostatecznie stanie się zdegradowany. So in this verse, Sri Rupa Goswami advises the devotee W tym wersecie Śrila Rupa Goswami radzi wielbicielowi,
to be intelligent enough to distinguish between the Kanisa Adhikari, Madhyama Adhikari, and Uttama Adhikari. Żeby był wystarczająco inteligentny, żeby mógł rozróżnić pomiędzy Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari i Uttama Adhikari. The devotee should also know his own position, Wielbiciel również powinien znać swoją własną pozycję. not try and imitate a devotee situated on a higher platform. Nie próbować imitować wielbiciela, który znajduje się na wyższej platformie. Srila Bhaktivinoda Thakur has given some practical hints to the effect that an Uttama Adhikari can be recognized I Rupa Goswami daje również praktyczne rady, w jaki sposób można rozpoznać Uttama Adhikari. by his ability to convert many fallen souls to Vaishnavism. Poprzez jego zdolność do nawracania wielu upadłych dusz na Vaishnavizm. And then Prabhupada gives us some caution here, I Prabhupada również daje tutaj pewne ostrzeżenie, that one should not become a spiritual master żeby nie stawać się mistrzem duchowym, unless he has obtained the platform of Uttama Adhikari. dopóki ktoś nie osiągnął platformy Uttama Adhikari. A neophyte Vaishnava Neofita, Vaishnava, or Vaishnava situated on the intermediate platform czy Vaishnava usytuowany na platformie pośredniej, can also accept disciples. może również przyjmować uczniów, But such disciples must be on the same platform. ale tacy uczniowie powinni być na tej samej platformie. And it should be understood that they cannot advance very well I powinno się rozumieć, że oni nie mogą zbyt dobrze awansować toward the ultimate goal of life w celu, do ostatecznego celu życia under his insufficient guidance. pod jego niewystarczającym kierunkiem. Therefore, the disciple should be careful to accept an Uttama Adhikari as a spiritual master. Dlatego uczeń powinien być na tyle uważny, żeby przyjąć Uttama Adhikari na swojego mistrza duchowego. So that doesn't mean that when I get initiated, that my spiritual master becomes an Uttama Adhikari. To nie oznacza, że kiedy ja staję się inicjowany, to mój mistrz duchowy staje się Uttama Adhikari. By initiation, I'm supposed to give up my false ego Poprzez inicjację powinienem porzucić fałszywego and accept myself as the servant of the servant of the servant of the Vaishnavas. i przyjąć siebie jako sługę, sługi Vaishnavi. Ultimately, both Gopi Bharata Kamalaya, Dasa, Dasa, Anudasa. Just like Chaitanya Mahaprabhu said, I don't have any other designation other than being the servant of Krishna. Pan Chaitanya Mahaprabhu mówił, że ja nie posiadam innego desygnatu, jak tylko bycie sługą sługi Kryszny. And therefore one accepts initiation with the idea of becoming a servant of the spiritual master. I dlatego ktoś przyjmuje inicjację z ideą stania się sługą mistrza duchowego. Still, the spiritual master, his main business is to train us how to see the devotional qualities of the other devotees. I pomimo tego interesem mistrza duchowego jest uczenie ucznia tego, żeby zauważał cechy u innych wielbicieli, dobre cechy u innych wielbicieli. To see how, for instance, how carefully they follow the principles of devotional service. Żeby zauważył, jak oni uważnie przestrzegają zasad służby oddania, How strict they are about the prescribed number of rounds they chant every day. jak ściśle przestrzegają intonowania swoich rund codziennie, How serious they are about spreading Krishna consciousness to others. jak są poważni w rozprzestrzenianiu świadomości Kryszny wśród innych, Do they actually perform devotional austerity? czy rzeczywiście wykonują wyrzeczenia w oddaniu, Are they have proper relationships with the other devotees? czy mają właściwe relacje z innymi wielbicielami, Are they absorbed in utilizing their mind and senses in Krishna's service? czy są zaangażowani w używanie zmysłów i umysłu w służbie dla Kryszny. So the initiating guru trains his disciple to be able to see the other devotees and see who are their gurus, who are those who they're supposed to cooperate with, and who they're supposed to show mercy to. Mistrz duchowy powinien tak szkolić ucznia w tym, żeby uczeń widział, kim są ci inni wielbiciele, kim są ich guru i komu mają dawać łaskę. Still, one has to see the qualities of the pure devotee. Trzeba pomimo tego zauważać cechy
czystego wielbiciela. To see, for instance, the qualities that Srila Prabhupada manifested in his preaching. Na przykład cechy, które Śrila Prabhupada przejawiał podczas nauczania, As an example of an Uttama Adhikari Vaishnava. jako przykład Vaishnava Uttama Adhikari. And not mistake a lesser Vaishnava to be on the same level as Srila Prabhupada. Nie mylić niższych Vaishnavów, że są na tym samym poziomie co Śrila Prabhupada. Generally, the Kanista Adhikari devotee, he cannot discriminate between a Madhyama Adhikari or an Uttama Adhikari. Zwykle wielbiciel Kanishta nie jest w stanie rozróżnić Madhyama Adhikari od Uttama Adhikari. Still, he should be trained by his Shiksha and Diksha Guru, Shiksha Gurus and Diksha Guru, how to properly discriminate. I pomimo tego powinien być szkolony poprzez swojego Shiksha Guru i Diksha Guru w tym, jak rozróżniać pomiędzy nimi. So one should at least eventually understand the exalted qualities that Srila Prabhupada manifested in his preaching. Tak, żeby przynajmniej rozpoznać te zaawansowane cechy, które Śrila Prabhupada przejawiał podczas swojego nauczania. And then one can measure all the other devotees accordingly. Wtedy można porównać wszystkich innych wielbicieli z nimi. So that one can see those devotees who are superior to oneself. I wtedy może zauważyć tych wielbicieli, którzy są od niego wyżsi, In terms of strictly chanting Hare Krishna, prescribed number of rounds, jeśli chodzi o ścisłe intonowanie przepisanej ilości rund, following all the regular principles strictly. przestrzeganie ściśle wszystkich zasad regulujących. I missed the word? Following all the rules and regulations. of devotion. Yes, I got it. Oh, there is some breaking. One more time, Maharaj. Following all the rules and regulations of pure Yes. service I- strictly. Yes, I got it. And then? And always thinking about how to expand the Krishna consciousness movement. I zawsze myśleć, w jaki sposób rozszerzać ruch świadomości Kryszny. So one should see those who are more expert at those activities than oneself and take them as one's guru, Shiksha Guru. Więc powinno się przyjąć taką osobę, która jest lepsza od nas w tych czynnościach, jako Shiksha Guru. So that one can properly associate with the other devotees Tak, żeby właściwie obcować z innymi wielbicielami and cooperate with them in expanding the Hare Krishna movement. i współpracować z nimi w rozszerzaniu ruchu świadomości Kryszny. One can learn how to show mercy to the innocent people, I wtedy można się uczyć, jak okazywać łaskę niewinnym osobom avoid those who are envious of Krishna and his devotees. i unikać tych, którzy są zazdrośni o Kryszny i jego wielbicieli. Therefore, Prabhupada stressed cooperation. Dlatego Śrila Prabhupada podkreślał współpracę. Even if one believes that there are many Uttama Adhikaris within our society, Nawet jeżeli ktoś wierzy, że jest wielu Uttama Adhikari w naszym towarzystwie, an Uttama Adhikari, when he's preaching, generally acts on the Madhyama Adhikari platform. to Uttama Adhikari zwykle, kiedy naucza, działa na platformie Madhyama Adhikari. But even if there are many exalted Uttama Adhikaris, Vaishnavas within our society, they'll display their exalted qualities by how much they cooperate. Nawet jeśli jest wielu Uttama Adhikari w naszym towarzystwie, to oni będą przejawiać to zaawansowanie w ten sposób, w jaki będą współpracować ze sobą, To serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu żeby służyć misji Chaitanya Mahaprabhu. by having a loving family of devotees Poprzez posiadanie takiej miłosnej rodziny wielbicieli and inviting others to enter into the loving exchanges within that devotional family. i również zapraszanie innych do tej wymiany wewnątrz tej rodziny Wajsznawów. So that was text number 5. Did To anyone był, have questions? to był tekst numer 5. Czy są może jakieś pytania? If not, we'll go on. Just briefly summarize text number 7. That was Jeśli nie, to podsumujemy tekst 7. Drishtai Svabhava Janitera Vapushastra Doshara Bhakti Tattvam Yabhakti Janasya Pashat Kangam Vasamna Kulabud Budapena Pankara Brahma Dravatam Avagachiti Nirand Dharamai. Being situated in his original Krishna conscious position, pure devotee does not identify with the body,
Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee, but despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It's exactly like the waters of the Ganges, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam, and mud. Ganges waters do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. Tłumaczenie. Będąc usytuowanym w swojej oryginalnej pozycji świadomości Kryszny, czysty bhakta nie utożsamia się z ciałem. Nie wolno patrzeć na niego z materialnego punktu widzenia. Nie należy brać pod uwagę tego, że może on posiadać ciało urodzone w niskiej rodzinie, czy też ciało zdeformowane, schorowane lub słabe. Ze zwykłego punktu widzenia takie niedoskonałości w ciele czystego bhakty mogą rzucać się w oczy, jednakże ciało czystego bhakty nigdy nie może być zanieczyszczone. Jest ono jak wody Gangesu, które czasami podczas pory deszczowej są zmętniałe i pełne piany i błota, a jednak nie zostają zanieczyszczone. Ci, którzy są zaawansowani w wiedzy duchowej, kąpią się w Gangesie, nie zważając na stan jego wód. So Prabhupada, just to summarize this particular purport by Prabhupada, Prabhupada says that devotional service is performed on the liberated platform. Prabhupada, podsumowując ten werset, mówi, że służba oddania jest wykonywana na platformie wyzwolenia. And generally speaking, a neophyte devotee cannot perceive those who are working on such a platform. Zwykle neofita nie jest w stanie zauważyć wielbiciela, który działa na takiej platformie. But still, one should try to see a devotee from not the material platform, but one should try to see how a devotee is engaged in pure devotional service. Ale pomimo tego nie powinno się patrzeć na wielbiciela z platformy materialnej, ale na to, w jaki sposób on jest zaangażowany w służbę oddania. That unless one is actually a devotee, he cannot perceive another devotee perfectly. Jeżeli ktoś nie jest rzeczywiście wielbicielem, nie może postrzegać innego wielbiciela właściwie. The Kanisa Adhikari cannot distinguish between a devotee and a non-devotee. Kryszna Adhikari nie może rozróżnić wielbiciela od niewielbiciela. He is simply concerned with worshiping the deity in the temple. On jest głównie zainteresowany wielbieniem bóstwa w świątyni. A Madhyama Adhikari, however, can distinguish between the devotee and the non-devotee, Madhyama Adhikari może rozróżnić pomiędzy wielbicielem i niewielbicielem. as well as between the devotee and the Lord. I również między wielbicielem i Panem. So one should try to understand that devotional service does not depend upon any external qualification. Chodzi o to, że służba oddania nie jest zależna od żadnych zewnętrznych kwalifikacji. Whether one is born in a certain country or born in a certain family, Od tego, czy ktoś urodził się w jakimś kraju, czy w jakiejś rodzinie. that as soon as one becomes proud of one's material position, Jak tylko ktoś staje się dumny z materialnych pozycji, then when it once becomes under the material conception of life. to wchodzi pod materialną koncepcję życia. So one should not be jealous of a devotee who's engaged in devotional service. Tak więc nie powinno się być zazdrosnym o wielbiciela, który jest zaangażowany w służbę oddania. Nor should one be proud of being engaged in devotional service. Ani też nie powinno się być dumnym z tego, że ktoś jest się zaangażowanym w służbę oddania. As soon as one becomes envious, he falls down from the platform of devotional service. Jak tylko ktoś staje się zazdrosny, od razu upada z platformy służby oddania. Therefore, one's main business is to see who is superior in devotional service. Dlatego głównym naszym interesem jest zauważenie tego, kto jest nadrzędny w naszej służbie, And try to take instruction służbie oddania i przyjmowanie instrukcji od takiego wielbiciela. that one can judge who's superior and inferior by their quality of devotional service. Można oceniać, kto jest wyższy czy niższy pod względem, jeśli chodzi o ich jakość służby oddania. Devotee who's advanced, he can see the good qualities in all the other devotees.
Wielbiciel, który jest zaawansowany, może widzieć dobre cechy u wszystkich innych wielbicieli. And he can see how they're serious in the process of devotional service. I może widzieć, jak oni są poważni w procesie służby oddania. And learn from them how he himself can make more advancement in devotional service. Uczyć się od nich, jak być bardziej zaawansowanym samemu w służbie oddania. A devotee who's not so advanced A wielbiciel, który nie jest bardzo zaawansowany, who's proud, jest dumny he believes that he's actually more advanced than others. i myśli, że jest bardziej zaawansowany niż inni. He sees how he's advanced compared to others, Widzi, jak bardzo jest zaawansowany w porównaniu z innymi, and therefore sometimes it becomes difficult for him to see the good qualities in others. dlatego czasami będzie trudne dla niego zauważenie dobrych cech u innych. So one should avoid observing devotees externally. Ale powinno się unikać patrzenia na wielbicieli z zewnątrz. Instead, one should try to see the internal features of the devotees Raczej powinno się patrzeć na wewnętrzne cechy wielbicieli and how they're engaged in the transcendent loving service to the Lord. i w jaki sposób oni są zaangażowani w transcendentalną służbę dla Pana. In this way, one can avoid seeing a pure devotee from a material point of view. W ten sposób można uniknąć widzenia czystego wielbiciela z materialnego punktu widzenia. And thus one can gradually become a purified devotee himself. W ten sposób można samemu stać się oczyszczonym wielbicielem stopniowo. So Prabhupada cautions us that an empowered devotee Prabhupada nas przestrzega against what? It's breaking, the voice is breaking. Yeah, Prabhupada said that an empowered devotee I didn't get the context. that a devotee who's empowered to spread, Wielbiciel, który jest upełnomocniony, żeby rozprzestrzeniać świadomość Kryszny, he should not be treated as an ordinary human being, nie powinien być traktowany jako zwykła ludzka istota. because it's only by Krishna's power, by Krishna investing power in someone, can they spread Krishna consciousness. Ponieważ tylko dzięki temu, że Kryszna zainwestował swoją moc w kogoś, można rozprzestrzeniać świadomość Kryszny. So one should learn how to respect the devotees, Więc powinno się uczyć tego, jak szanować wielbicieli. and especially see how one is empowered, those devotees who are more empowered than oneself to spread Krishna consciousness. Szczególnie zauważać tych wielbicieli, którzy są bardziej upełnomocnieni do rozprzestrzeniania świadomości Kryszny niż my sami. And for one who's actually on the level of Srila Prabhupada, Jeśli chodzi o to, o poziom, na którym jest Srila Prabhupada, someone should accept them as a Shuddha Vaishnava, powinno się zaakceptować taką osobę jako Shuddha Vaishnava, an empowered Vaishnava. jako upełnomocnionego Vaishnava. One should try to follow his instructions very carefully I powinno się podążać za jego instrukcjami bardzo uważnie. and observe his activities as Mm. he's supposed to be followed. Obserwować jego czynności i próbować za nimi podążać. I want to see Prabhupada's followers in relation to Prabhupada. Powinno się widzieć zwolenników Prabhupada w odniesieniu do Prabhupada. That their good qualities are manifested because they're recognizing and following Srila Prabhupada's good qualities. Że ich dobre cechy są przejawiane dzięki temu, że oni rozpoznali i podążają za Prabhupadą. Okay, I'll stop there. Ja tu się zatrzymam. Any pytania? Czy są jakieś pytania? Okay. Haribol Maharaj, ja bym chciał spytać o taką rzecz, bo mówiłeś, że te osoby, które są na etapie Madhyama, potrafią rozróżniać, kto jest na jakim etapie, kto jest bhaktą, kto nie. A jak to Persons jest, who are on the Madhyama Adhikari platform can distinguish between devotees and non-devotees. I mówiłeś też, że trzeba jakby słuchać instrukcji od tych osób, które są starsze. And we should also follow instructions of older devotees. Czasami tak mamy, że myślimy, że te starsze osoby mówią inaczej, jak sobie
z tym radzić wtedy? And sometimes we can see that different devotees instruct us in different ways. How should we deal with this? Nie chodzi o to, że one inaczej nas instruują, tylko że my takie mamy zrozumienie, że to jest inne. Doesn't mean that they speak differently, but we understand that this is different. Well, we have to follow the pure devotee. Trzeba podążać za czystym wielbicielem We should know the perfect examples. i powinniśmy widzieć ich doskonały przykład. We should know Krishna's instructions in Bhagavad Gita. Powinniśmy znać instrukcje Kryszny z Bhagavad Gity. Those who follow those instructions purely become pure devotees. I że ci, którzy powinniśmy wiedzieć, że ci, którzy podążają za tymi instrukcjami w czysty sposób, są czystymi wielbicielami. Therefore, they can explain Krishna's words to us in a way which is understandable. I dlatego mogą wyjaśnić nam słowa Kryszny w taki sposób, że są dla nas zrozumiałe. Now, when we see other devotees, Kiedy jeśli chodzi o innych wielbicieli, repeating those instructions którzy powtarzają te instrukcje and following those examples, i jeśli podążają za przykładem pure devotee, czystego wielbiciela, we also follow their example and instructions. również podążamy za ich instrukcją i przykładem. And by doing that, we become connected with the acharyas in disciple succession. I poprzez robienie tego jesteśmy połączeni z acharyami i ich instrukcjami. That no devotee in disciple succession stands by themselves. Ale żaden wielbiciel z sukcesji uczniów nie jest sam. They're in disciple succession because they follow their acharya. Oni są w sukcesji uczniów, ponieważ podążają za acharyą. Now, our line of disciple succession that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada has given us. Ta linia sukcesji uczniów, którą dał nam Bhaktisiddhanta Saraswati, Are examples of the perfect devotees who in that disciple succession. jest przykładem doskonałych wielbicieli, którzy są w sukcesji uczniów. From Krishna to Brahma to Narada. No to jest od Kryszny do Brahmy, Narady. But there are many other devotees in that succession. Ale jest również wielu innych wielbicieli w tej sukcesji. But they're the perfect ones who describe to us. I didn't get it. The perfect devotees are described as the acharyas in our disciple succession. Ci doskonali wielbiciele są opisani jako acharyowie w naszej sukcesji. So within our movement, for instance, there are many manifestations of the mercy of Prabhupada in our acharyas. W naszym ruchu jest wiele manifestacji łaski acharyów. As a matter of fact, every devotee who's following Prabhupada is a manifestation of the mercy of Prabhupada in the acharyas. I tak naprawdę każdy wielbiciel, który podąża za Prabhupadem, jest manifestacją łaski Prabhupada i acharyów. And when we recognize someone as superior to us, Jeżeli my zauważamy, że ktoś jest nadrzędny wobec nas and we follow their instructions and their example, i podążamy za ich instrukcjami i przykładem, it's in the relationship to the mercy of Prabhupada and the acharyas. to jest to związane z łaską dla Prabhupada i acharyów. Mercy of their acharyas and Prabhupada. To jest przejaw łaski acharyów i Prabhupada. That way we become connected in disciple succession. W ten sposób my stajemy się połączeni z sukcesją uczniów. Does that answer your question? Czy to odpowiada na twoje pytanie? Bardziej chodziło mi o to, jak sobie poradzić wewnątrz z takimi myślami, że te instrukcje są sprzeczne, jak gdyby, że inaczej rozumiemy, że wydaje nam się, że to jest coś takie bardzo nawet takie typowo techniczne informacje, co kto ma robić, tak? Że jedna osoba proponuje brać udział w takim projekcie, druga w takim projekcie i my myślimy wtedy, o, coś jest nie tak, jak sobie z tym radzić. O to mi chodziło bardziej. I meant specifically that somebody, for instance, advising us to take part in one project and another devotee is proposing another project, and this is like confusing and how to
choose in this case? Well, we have our authority system, the I problem mamy system autorytetów that we're supposed to work for one common mission i powinniśmy działać dla jednej wspólnej misji. under the authority structure that Prabhupada has given us. I to jest struktura autorytetów, którą dał nam Prabhupada. But if there's some seeming conflict, Jeżeli jest jakiś pozorny konflikt, then the leaders should work it out themselves. So to that liderzy powinni wypracować to sami. it's used. The devotees should work, the heads of the projects should work it out so that the devotee doesn't remain confused. Ci liderzy tych projektów powinni rozpracować to sami, tak żeby wielbiciele nie byli zakłopotani. After all, we're supposed to be working as one body, Tak czy inaczej powinniśmy działać przecież jako jedno ciało with one interest. z jednym interesem. Therefore, there shouldn't be conflict or competition. Dlatego nie powinno być konfliktu czy współzawodnictwa. And if there is, then it should be worked out privately. A jeżeli coś takiego jest, to powinno to być wypracowane, It's not to disturb the faith of the devotees. tak żeby nie zachwiać wiarą wielbicieli. As much as possible. Tak dalece jak to możliwe. But sometimes authority has to be imposed also. It should be imposed. Sometimes authority might have to be imposed if there's no other method of resolving the problem. Czasami autorytet musi też być narzucony, jeżeli nie ma innego sposobu na rozwiązanie problemu. But one should avoid disturbing the faith of the devotees. Ale powinno się unikać zakłócania wiary wielbicieli And do things which would counter their enthusiasm. i robienia rzeczy, które sprzeciwiają się ich entuzjazmowi, czy zakłócą ich entuzjazm. Is that right? Dziękuję, Maharaj. Powiadam. Thank you, Maharaj. Okay. Dziękuję. Grantaraj, Nectar of Instruction, Ki Jai. Jai, Ki Jai. Jai, Haribo. I schwalenie z Prahladananda Haribo. Maharajki, Jai. Cześć. Dobrze. Dziękujemy w takim razie za udział w tych naszych dzisiejszych katha. Mam nadzieję, że to się wszystko ponagrywało i będzie można to odsłuchać. Dziękuję Ci bardzo, Jagadat-siwo, za piękne tłumaczenie. Ja tak sugeruję, jeśli weź. tam było coś za cicho, to ja mogę zedytować, tam podbić jakąś... Wiesz co, teraz było bardzo fajnie. Ten poprzedni film, gdzie miałeś swój wykład, był taki na progu słuszalności. Teraz ten mikrofon był bardzo dobry. Bardzo dobry. Myślę, że możesz go używać do nagrywania, jest bardzo fajny. Jeśli tam Dziękuję coś też. będzie do poprawy, to mogę po prostu podedytować tą Tak, audio. zobacz po prostu, jak to będzie i będziemy działać. Dziękuję bardzo Rameshwarze, Wraża Duto i Amrytko, że tutaj byliście z nami też. No i co? Mamy koniec. Dziękujemy bardzo wszystkim i do następnego. Chyba to będzie znowu jesienne Kryszna Katha. Hare Kryszna. Kryszna. Hare Kryszna.